Ekscelencjo, szanowna pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, szanowni państwo, to bardzo ważny moment w naszych wspólnych relacjach, ale przede wszystkim w tej sytuacji, z którą obecnie mamy do czynienia tutaj w Europie, za naszą wschodnią granicą, na zaprzyjaźnionej z nami Polakami Ukrainie, gdzie rosyjskie wojska dokonują barbarzyńskiej agresji, mordując niewinnych ludzi, cywilów, bombardując szpitale położnicze, z których w dramatycznych okolicznościach na noszach wynoszone są ranne kobiety tuż przed porodem. Nikt z nas się nie spodziewał, że będziemy mogli w ogóle w XXI wieku zobaczyć takie sytuacje. Tym bardziej jest dla nas wszystkich tutaj w Polsce wielką satysfakcją, że pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris jest z nami tutaj dzisiaj w Warszawie, w naszym kraju, pokazując siłę i głębię więzi sojuszniczych, pokazując zdecydowane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i Europy jako całości. Bo chcę z całą mocą podkreślić, nie ma żadnych wątpliwości, że razem ze Stanami Zjednoczonymi i naszymi pozostałymi sojusznikami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i całym wolnym, uczciwym światem stoimy po stronie Ukrainy. Stoimy po stronie Ukrainy i będziemy starali się uczynić wszystko, aby w jak największym stopniu Ukrainę obronić. Bardzo dziękuję pani prezydent za przybycie. Bardzo dziękuję za te nasze dzisiejsze spotkania, za rozmowy, które prowadziliśmy przed chwilą zarówno w formule 4 oczy, jak i w formule delegacji polskiej i amerykańskiej. Omówiliśmy wszystkie ważne tematy. Podkreśliłem z całą mocą ważność i podziękowałem za postawę władz Stanów Zjednoczonych, pana prezydenta Joe Bidena, pani wiceprezydent i współpracowników, ale także i amerykańskiego Kongresu, amerykańskiego parlamentu w związku z koniecznością ustanowienia skutecznych sankcji wobec Rosji. Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o te sankcje, są w absolutnej awangardzie i trzeba sobie jasno powiedzieć, te sankcje działają. Dziękuję także za wszelkie wsparcie, które jest realizowane dla walczącej, dla broniącej się Ukrainy. Dziękuję za pomoc humanitarną, która tam jest przekazywana na ręce pani wiceprezydent. Składam także podziękowania dla wszystkich amerykańskich organizacji, które wiem, że angażują się w poszukiwanie możliwości pomocy, właśnie przede wszystkim pomocy humanitarnej, także w zakresie opieki medycznej i urządzeń służących tej opiece medycznej dla dzieci, dla osób chorych, dla rannych. W te kwestie zaangażowana jest moja żona Agata. Wiem, że w tym zakresie także współpracuje z różnymi instytucjami ze Stanów Zjednoczonych, z małżonką pana prezydenta Joe Bidena. Są w kontakcie. Cieszę się, że ta współpraca polsko-amerykańska się rozwija, ale cieszę się ogromnie, że ona przede wszystkim służy wspólnej pomocy walczącej Ukrainie, jak i wspólnej pomocy wszystkim tym, którzy cierpią, wszystkim tym, którzy tej pomocy od nas potrzebują. Mówiłem dzisiaj pani wiceprezydent o tej sytuacji, którą mamy, o tym, że przyjmujemy w Polsce dzisiaj od szeregu dni uchodźców z Ukrainy, że ta liczba zbliża się do 1,5 miliona osób, które do nas przybyły. I z dumą powiedziałem, mówię to przede wszystkim do moich rodaków, z dumą powiedziałem do pani wiceprezydent, że ci ludzie wszyscy nie zostali wysłani do obozów dla uchodźców. Oni znaleźli miejsce w polskich domach, przyjęły ich polskie rodziny, zostali przyjęci do polskich hoteli, do polskich pensjonatów, do polskich sanatoriów, przez prywatnych ludzi najczęściej, przez zwykłych Polaków, którzy czują w sercu obowiązek pomocy ludziom, którzy znaleźli się w potrzebie. Ogromnie za to moim rodakom dziękuję. Jest to dla nas, polskich władz, powód do dumy. Jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny, ale jednocześnie poprosiłem
panią wiceprezydent o wsparcie, bo jest jasną sprawą, że tak ogromny kryzys uchodźczy jest dla Polski zaskoczeniem i jest dla Polski sytuacją trudną dla polskich władz w dobie kryzysu, rosnących w związku z wojną cen, choćby paliw czy energii w ogóle w szerokim tego słowa znaczeniu. Dlatego to wsparcie jest bardzo potrzebne i za każdą formę wsparcia będę ogromnie wdzięczny, bo musimy przetrwać ten trudny czas, pomagając naszym sąsiadom, bo to jest w tej chwili bardzo ważne. Ale przede wszystkim rozmawialiśmy właśnie o tych kwestiach bezpieczeństwa. Obecność pani wiceprezydent u nas to jest kolejna demonstracja obecności także i amerykańskiej w Polsce. Obok amerykańskich żołnierzy, którzy dzisiaj są, obok amerykańskich systemów obronnych, które dzisiaj strzegą naszego nieba i naszej ziemi, jest także obecna tutaj reprezentacja polityczna na najwyższym szczeblu Stanów Zjednoczonych w osobie pani wiceprezydent. To jest jasnym politycznym sygnałem do tego, gdzie dzisiaj dzieją się ważne rzeczy w przestrzeni światowej, w przestrzeni europejskiej. Musimy uratować Ukrainę. Wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że wszystkie ręce na pokład. Ukrainie trzeba pomóc i musimy w tym zakresie zachować jedność. Musimy w tym zakresie być razem w Sojuszu Północnoatlantyckim, zachowując solidarność, mówiąc absolutnie jednym głosem. Podobnie jak musimy być razem w Unii Europejskiej, jak i we wszystkich innych wspólnotach międzynarodowych. Trzeba ustanawiać kolejne sankcje przeciwko Rosji. Nie możemy tolerować takich działań militarnych, które noszą cechy ludobójstwa, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli bombarduje się szpitale, w których przebywają kobiety w ciąży, w których przebywają dzieci, jeżeli zabija się zwykłych ludzi, zrzuca się bomby, strzela się rakietami, osiedla mieszkalne, gdzie nie ma instalacji wojskowych, to jest to barbarzyństwo noszące cechy ludobójstwa, eliminacji narodu i jego zniszczenia. W związku z powyższym musimy tutaj stanąć twardo jako przedstawiciele wolnego świata i Polska stoi tutaj razem ze Stanami Zjednoczonymi, tak jak i stoją, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, wszyscy nasi sojusznicy i wszystkie uczciwe władze i wszystkie uczciwe państwa, przede wszystkim państwa demokratyczne. Wspomniałem również na zakończenie naszej rozmowy, Szanowni Państwo, o tym, że chcemy wzmacniać nasze bezpieczeństwo także sami tutaj w Polsce, dzięki również i zakupom amerykańskiego wyposażenia dla naszej armii, dzięki toczącym się już programom, takim jak program Patriot, takim jak program HIMARS, takim jak program zakupu myśliwców F-35, czy takim jak ostatnio rozpoczęty program zakupów czołgów Abrams dla Polski. Poprosiłem panią wiceprezydent, żeby w miarę możliwości te programy zostały przyspieszone, ponieważ chcemy, żeby nasze wojsko miało to nowoczesne wyposażenie jak najszybciej. Czy jest tego potrzeba? To już chyba każdy widzi. Nie trzeba tego komentować, jaka jest sytuacja. Widzimy te dramatyczne sceny, które dzieją się na Ukrainie codziennie w mediach, zatrważające, przerażające, ale jednocześnie widzimy ogromne bohaterstwo i nieprawdopodobną determinację Ukraińców, przy których stoimy i których będziemy wspierali ze wszystkich naszych sił, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo naszych krajów, co dla nas wszystkich jest ogromnie ważne. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję pani wiceprezydent za przybycie do Warszawy i za tą demonstrację tego, że stoimy razem i jesteśmy wielką euroatlantycką wspólnotą wolności i bezpieczeństwa. Uprzejmie proszę o zabranie głosu wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, panią Kamalę Harris. Thank you, President Duda, and for the warm welcome under unfortunate circumstances, given what is happening in Ukraine, our friend. But I thank you for the warm welcome and for the very constructive and productive conversations we had today as part of our ongoing dialogue and friendship that spans generations. I would like to also speak directly to the Polish people. I have shared with your president that under his leadership and your leadership has been extraordinary. The world has been watching Poland, Mr. President, your leadership and the leadership of the people of your country. And we've witnessed extraordinary acts of generosity and kindness. We have seen
through images on the television, looking at images of ordinary people doing extraordinary things in support of the dignity and the well-being of perfect strangers. So I first and foremost want to express the thanks for the people of the United States, to you, Mr. President, on behalf of our President, Joe Biden, and to the people of Poland for what you are doing every day. It really represents the best of who we are. We are here, and I am here in Poland today, as part of an enduring, long-standing friendship and commitment between the United States and Poland based on shared values and priorities. I am here, standing here on the northern flank, on the eastern flank, talking about what we have in terms of the eastern flank and our NATO allies, and what is at stake at this very moment. What is at stake this very moment are some of the guiding principles around the NATO alliance, and in particular, the issue and the importance of defending sovereignty and territorial integrity, in this case of Ukraine. As President Duda has described, we have been witnessing for weeks, and certainly just in the last 24 hours, atrocities of unimaginable proportion. A maternity hospital, a children's hospital, where we have witnessed pregnant women who were there for care, for one reason, being taken out because they required care because of an act of violence, unprovoked, unjustified. I am here in Poland as an expression of the enduring and important relationship between the United States and Poland that again has been long-standing, but in particular on the issue of Ukraine is unified and is clear. We will do everything together in partnership, in solidarity, to support what is necessary at this very moment in terms of the humanitarian and security needs of Ukraine and the Ukrainian people. Today we discussed, Mr. President, many issues that relate to our special bond also, because I will say as a point of personal privilege, we have a substantial Polish-American community in my hometown of Los Angeles, but throughout the United States, who understands the relationship that we have on many levels, including the diplomatic, but also cultural relationships that span generations. And so through all of that, and in the spirit of those relationships and our shared commitments, our shared commitment to the importance of international norms and rules, you and I discussed today many important topics, in particular as it relates to the eastern flank. And we talked specifically about what we care deeply about in terms of our commitment, the United States commitment to Article 5. I've said it many times, I will say it again. The United States commitment to Article 5 is ironclad. The United States is prepared to defend every inch of NATO territory. The United States takes seriously that an attack against one is an attack against all. We are here today to restate that commitment, but also to do what we must do to reinforce our support of Poland and our allies through the EU and NATO alliance. In particular, as it relates to troop deployment, we have recently deployed an additional 4,700 American troops to Poland. That's on top of the years of rotation of about 5,000 American troops in Poland. We are pleased to have announced this week that we have directed 2 Patriot missile defense systems to Poland, and today I can announce that we have delivered those Patriot systems to Poland. We do this as a reminder and as a demonstration of our commitment to the security of our allies and our commitment in particular to Poland at this moment in time. As it relates to the people of Ukraine, they have suffered immensely.
When we talk about humanitarian aid, it is because, yes, the assistance is necessary, but what compels us also is the moral outrage that all civilized nations feel when we look at what is happening to innocent men, women, children, grandmothers, grandfathers, who are fleeing everything they've known. Our outrage, which compels not only our security assistance, but our humanitarian assistance, is rooted in the fact that also we support the people of Ukraine who have shown extraordinary courage and skill in their willingness and, yes, ability to fight against Putin's war and Russia's aggression. So today we are also announcing, in pursuit of what must happen, which is to provide humanitarian assistance, that we will give another $50 million, the United States will, through the UN's World Food Program, to assist with humanitarian aid. The President and I also talked about the fact that, as he mentioned, Poland has taken, in just a very short period of time, in excess of 1.5 million refugees in from Ukraine. And that has put an extraordinary burden on Poland and the people of Poland. And so we will continue with the support that we can give you, Mr. President, in terms of the work that you and the people of Poland have been doing to bear this burden, but in a way that really has been with such grace and such generosity. We also are pleased to have shared with the President what our United States Congress has done, which is there is a commitment now of $13.6 billion in humanitarian and security assistance that will be then distributed and shared with Ukraine and the people of this region and Europe. All again, understanding that this moment in time requires both a humanitarian response as well as security assistance. And today, I'm also pleased to say that we are in ongoing discussions with Poland and our allies about the effectiveness of sanctions thus far and going forward. As we have announced in the United States, we have, through the United States Department of Justice, started a task force to do what is required and necessary and appropriate in terms of investigations as it relates to any criminal activities and behaviors on behalf of institutions and individuals, including oligarchs. We talked, the President and I, about the effectiveness of the sanctions we've seen thus far in terms of the courage and the bold action that has been taken through the NATO alliance to do what is necessary to send a clear signal that there will be, as we promised, severe cost and consequence for Russia's aggression, to the point that we have now seen a free fall of the ruble, to the point that we have now seen that Russia's credit rating has been rated as junk, and what we know to be real economic consequence to Russia because of Putin's war. As you know, the President of the United States also made the decision to do what was necessary in terms of the purchase of Russian oil in the United States. Again, we will continue to focus on this issue, keeping in mind that this is a moment that requires severe and swift consequence for Russia's aggression against Ukraine. And I'll close by saying what we say every day for these last weeks, which is we stand with the people of Ukraine, that we admire their courage, and that we are aligned in our support of their sovereignty and territorial integrity. Thank you, Mr. President. Mamy czas na pytania dziennikarskie. Proszę o zadanie pytania panią Jacqueline Skowrońską z TVP.
Madam Szklina-Skowrońska from the Polish Dzień television. dobry, Szklina-Skowrońska, Telewizja Polska. Chciałabym swoje pytanie skierować zarówno do pani wiceprezydent, jak i do pana prezydenta. W jaki sposób to, co wydarzyło się na Ukrainie, ten brutalny atak Rosji, wpłynął na relacje polsko-amerykańskie? Antony Blinken, sekretarz stanu USA, podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce mówił o tym, że przyjaźń polsko-amerykańska nie była jeszcze nigdy w historii tak silna jak w tym momencie. Czy zatem przełoży się to na także trwałą obecność wojskową Stanów Zjednoczonych w Polsce? Bardzo dziękuję. It cannot be said too frequently or strongly enough. The relationship between the United States and Poland is a deep, enduring, and strong one, and dare I say, has become even stronger when we have been faced as a world with such adversity. I think we all know, even in our personal lives, adversity really, truly can present the real measure of an individual or a relationship. And what we have seen, without any doubt, is that this friendship and relationship between the United States and Poland is a strong one. Szanowni Państwo, Ladies and gentlemen, odpowiadając na to pytanie, answering your question, trzeba byłoby sięgnąć trochę głębiej. I would need to go a little bit Powiem w back ten into sposób. history, a deeper into Kiedy history. Let me rozpoczynałem put it in the following way. When Swoją służbę I started my service jako prezydent as Rzeczypospolitej President of the Polskiej Republic of Poland w 2015 in roku 2015, doskonale zdawałem sobie sprawę z I tego, was że perfectly aware of the fact that agresywna Rosja, tak jak kiedyś aggressive mówił o tym pan Russia, prezydent Lech Kaczyński w like 2008 President roku w Lech Gruzji, Kaczyński was nie saying poprzestanie in Georgia in 2008 tylko na would ataku not stop only w 2008 roku na Gruzję i w 2014 attacking roku Georgia na in część 2008 Ukrainy. and attacking part of Ukraine in Wiedziałem o tym, że 2014. ten I apetyt knew będzie that this appetite, imperialny będzie this się imperial pobudzał w miarę jak appetite świat nie will będzie na to grow, reagował. if the world I że does not jeżeli react to świat nie that. będzie reagował, jeżeli Sojusz Północnoatlantycki nie If the stanie world twardo, does not react, if the North Atlantic Alliance does not to będziemy stand mieli up, kolejne ataki does ze not strony present, Rosji, w których być może tough prędzej czy stance, później then we will ucierpi mój see kraj, more Polska. attacks, from Russia, Rozpoczynając wtedy to which perhaps sooner or swoją later prezydencką also służbę, my wiedziałem, country że muszę Poland would uczynić fall wszystko, victim to. żeby And when I started as żeby president Polskę of przed Poland, tym I knew ochronić. that I had to do everything that I could to protect Poland Trzeba from powiedzieć such a jasno scenario. i mocno tutaj w tym One miejscu w has to obecności use pani very clear and wiceprezydent, strong że words here in the presence of Madam tymi, Vice którzy President of the rozumieli United States. doskonale, o czym wtedy mówię, Those who understood mówiąc o rosyjskim well zagrożeniu, what I byli was właśnie saying back then, przedstawiciele speaking Stanów about the, Zjednoczonych, Russian threat, were byli precisely the przedstawiciele representatives of the United States, administracji prezydenta were Baracka the Obamy, sam representatives pan of prezydent, Barack Obama wtedy administration and the president generałowie himself back then, amerykańscy. the US generals To as właśnie well. dzięki ich And wsparciu precisely uzyskaliśmy thanks to their support, obecność we Sojuszu were able to Północnoatlantyckiego obtain na the wschodniej North flance, Atlantic wzmocnienie Alliance wschodniej presence on the flanki eastern po raz flank. pierwszy, We're able to execute odkąd that w strengthening of the eastern flank for the 1999 first roku time przystąpiliśmy do since NATO. we joined NATO in To właśnie, 1999. to właśnie szczyt NATO w It Warszawie was precisely NATO przede summit in wszystkim Warsaw decyzjami through prezydenta Stanów first and Zjednoczonych foremost i jego the decisions współpracowników, of the US ale president także reszty and his sojuszników, team, których but also udało się the przekonać, decisions of doprowadził other do tej allies whom we were able to obecności na convince, wschodniej flance has sojuszu, led to a putting symbolicznie this u nas presence on the eastern flank of the tym alliance. państwem ramowym And stały się Stany symbolically Zjednoczone i in jednocześnie Poland, przyjechali the United żołnierze States armii is the amerykańskiej, framework nation. At the którzy same time, rozpoczęli the rotacyjną US obecność w soldiers naszym came kraju, here and rotacyjną, started their rotational presence in ale Poland. trwałą. It is a rotational, Ale cały but czas. also a persistent Żołnierze się presence, zmieniają, ale enduring armia presence. amerykańska It is obecna jest cały a czas na back-to-back naszej ziemi. presence. So soldiers To był change, but przełom. the US Armed Forces Jeżeli are present wspomnimy on our soil all the time. And that was a słowa breakthrough. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, If które we recall powtarzałem the words wielokrotnie, of który President Lech powiedział do mnie Kaczyński, which I kiedyś w quoted many times, and he 2008 said those roku: words to me back in Andrzej, 2008. He said, wtedy, and I kiedy quote, na Andrzej, naszej ziemi znajdą się amerykańscy when żołnierze, US znajdą się soldiers are on our amerykańskie soil, instalacje when militarne, US znajdzie military się installations are on amerykański our soil, ekwipunek militarny. when Wtedy cały US świat będzie military widział, że to już equipment nie is jest put in our rosyjska soil, strefa then the whole wpływów. world will be able to see that we are no To jest longer właśnie a Russian sphere of prawdziwa influence. przyjaźń, jak powiedziała This dzisiaj is a true friendship. pani wiceprezydent. As Madam Vice President remarked today, Friend in need is a friend indeed. a friend in need is a friend indeed. Cieszę się ogromnie z That tego, is że why I'm really happy dzisiaj, kiedy that today, jesteśmy w potrzebie i wtedy, when kiedy we are in need, wschodnia flanka and NATO when jest w potrzebie, the NATO eastern flank Stany is in Zjednoczone need,
decyzją pana prezydenta Joe Bidena przysłały dodatkowych żołnierzy i przysyłają i zapowiadają kolejne wzmocnienie obecności amerykańskiej w naszej części Europy i dokładnie także i u nas, bo to jest właśnie zrozumienie istoty wielkiej geopolityki, strategicznych celów, które muszą być przez tą politykę i przez wolny świat osiągnięte i rzeczywiste rozumienie kwestii bezpieczeństwa. Czy przyjaźń polsko-amerykańska jest dzisiaj na przestrzeni tych ostatnich lat silniejsza niż kiedykolwiek? Tak, przyjaźń polsko-amerykańska z całą pewnością na przestrzeni 7 lat mojej prezydentury jest silniejsza niż kiedykolwiek. Dzisiejsza obecność tutaj w Warszawie pani wiceprezydent Kamali Harris jest kolejnym tego dobitnym dowodem, jak i obecność wszystkich przedstawicieli administracji pana prezydenta Joe Bidena w ostatnim czasie tutaj na naszej ziemi, jak również, proszę państwa, to jak częste są kontakty pomiędzy mną a prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak często rozmawiamy na te najważniejsze tematy dotyczące bezpieczeństwa i wzajemnych relacji. Tak, oczywiście. Jeżeli mówimy o wielkiej polityce i o przyjaźni, to jest właśnie przyjaźń w wielkiej polityce i to jest właśnie przyjaźń pomiędzy państwami. Z całą pewnością pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest ona w tej chwili bardzo silna. Najsilniejsza być może kiedykolwiek w historii. The next question will come from Nandita Bose of Reuters. Hi, Madam Vice President. Thank you for, and President Duda, thank you for taking my question. President Zelensky has strongly asked for better air power in recent days. And my question is, what kind of alternative plans does the United States have to get materials to help Ukraine defend itself, especially now that you have declined Poland's offer on jets? Can you give us some specifics on what you discussed with the Polish leaders on this issue, Madam Vice President? And one for President Duda. The United States says, Mr. President, it was not consulted before you made the offer to make your jets available to the United States. Is that accurate? And did Poland act unilaterally in making an offer? If yes, why? Especially now that you have spoken about the strong relationship that U.S. and Poland has shared over the years. Thank you. I want to be very clear. The United States and Poland are united in what we have done and are prepared to do to help Ukraine and the people of Ukraine. Full stop. In terms of the work that the United States has done thus far, we have, as you know, given military, humanitarian, and security assistance, and that is an ongoing process. As I mentioned earlier, Congress, the United States Congress, has now made a decision for $13+ billion of United States, of U.S. money to go to Ukraine and our European allies to assist in terms of both their security and humanitarian needs. We have also just this past week given $240 million in security assistance delivered to Ukraine, and that's on top of the $1 billion in just the past year that we have sent to Ukraine. I can tell you that the issue facing the Ukrainian people and our allies in the eastern flank is something that occupies one of our highest priorities in terms of paying attention to the needs, understanding it is a dynamic situation and requires us to be nimble and to be swift. I mentioned being swift in terms of accountability and consequence. We also fully appreciate we must be swift in terms of providing assistance where we can be helpful, and we will continue to do that. Well, we're making deliveries every day in terms of what we can do in terms of assistance, and in particular, when you look at what we've been doing as it relates to anti-tank
and anti-defense systems. That is an ongoing process, and that's not going to stop to the extent that there is a need. Thank you. Kolejne pytanie. Proszę o zadanie Zaraz, bo jeszcze ja muszę odpowiedzieć. One moment, I need to give an answer as well. Pani redaktor, Madam, sytuacja jest bardzo trudna, that situation is extremely bo wszyscy complicated obserwujemy, because we are all że na seeing Ukrainie trwa that walka there o is a niepodległość, o fight suwerenność, going o on in wolność i o Ukraine przetrwanie. for independence, for sovereignty, I wszyscy for dzisiaj freedom, wspieramy and for z całych survival. sił And all of us naród support ukraiński, bo to nie with tylko all the strength żołnierze, we to have naród the ukraiński, people który of chwycił Ukraine. za It is broń not po to, żeby only the bronić swojej military, ojczyzny. also To the nie people of tylko Ukraine mężczyźni, to have także taken arms to kobiety, defend their które home. It is walczą not only men, które it's also walczą women na froncie who ramię fight w ramię on z the mężczyznami front po to, by line, obronić shoulder to shoulder with swój men kraj. in order to I nie mamy defend their wątpliwości, country. że And we potrzebują have no doubt pomocy. Powiem whatsoever that więcej. they need help and assistance. Let me say Przyjmujemy something absolutnie more. to, że mają prawo się We tej pomocy accept domagać. that they have the Od wspólnoty right międzynarodowej to mogą demand się this assistance from the domagać international tego community. They wsparcia can od NATO. demand this support from Udzielamy NATO. im wsparcia We humanitarnego are i providing wsparcia them rzeczowego, humanitarian jak tylko assistance potrafimy and i staramy się to assistance, czynić jak the najlepiej. best we can. We are trying to do Pewne our best. oczekiwania były kierowane w expectations sposób were bardzo jednoznaczny i addressed in a mocny very strong również w and stosunku do nas, w unequivocal stosunku do way, Polski. also towards us, Ale towards my Poland. jesteśmy However, członkiem Sojuszu we are Północnoatlantyckiego members of the North i na Atlantic kwestie Alliance. bezpieczeństwa And as far as musimy security-related patrzeć nie issues tylko are przez concerned, we pryzmat have to nasz look at these osobisty, not only własny, through przez our pryzmat own lens, bezpieczeństwa Polski, ale through musimy the patrzeć prism też of przez the pryzmat security of Poland, but we also bezpieczeństwa have całego to Sojuszu adopt the perspective Północnoatlantyckiego. of the Krótko security mówiąc, of NATO as a whole. musimy być So in a odpowiedzialnym nutshell, we członkiem have to Sojuszu be a responsible Północnoatlantyckiego. member of the North Dlatego Atlantic Alliance. That is wobec why zgłaszanych w stosunku do nas w sposób wyraźny there przez were stronę ukraińską i jakąś requests część społeczności addressed to międzynarodowej, us. w tym media, oczekiwań, Those requests were postanowiliśmy addressed to us by the zachować się Ukrainian tak, jak side w naszym and also przekonaniu to a zachować się certain powinien extent by, wiarygodny the media. członek We Sojuszu behaved Północnoatlantyckiego, in such a way który as a absolutnie reliable member of NATO nie should zamierza w behave. jakikolwiek sposób A narażać member of NATO who sojuszu does not want to expose NATO na trudną to sytuację, any a z difficult drugiej situation. strony również On the other chce hand, jednak mimo wszystko we, as szukać members of możliwości NATO, wsparcia also wanted dla and walczącej want to Ukrainy. look for ways of support I stąd for the fighting wzięło się Ukraine. oświadczenie, które And sformułowaliśmy that is why we razem formulated z rządem a Rzeczypospolitej, ja jako statement prezydent i together rząd with the Rzeczypospolitej, Polish government, so a które myself as zostało president, ogłoszone together with the Polish przez government. ministra spraw And this zagranicznych statement, this polskiego declaration was announced by the dotyczące Polish Minister polskich of Foreign możliwości, Affairs. możliwości It talked about the Polish militarnych co do possibilities, pomocy Ukrainie. military Po prostu possibilities of postanowiliśmy assisting Ukraine. Simply, oddać je do we dyspozycji decided sojuszu. to Oddać je do put dyspozycji those sojuszu, jets at the nie disposal oczekując of w zamian w NATO. zasadzie Not niczego, bo jak expecting wyraźnie anything in zaznaczyliśmy, return, because we za stressed zamienniki, very za clearly uzupełnienie that oddanego as a gap wyposażenia filler jesteśmy for the gotowi po prostu donated, kupić to, co w to equipment, miejsce we jest were nam able to potrzebne, a sami buy jesteśmy something gotowi that we would oddać need as a nasz replacement. And we sprzęt ourselves za darmo. were ready Natomiast to chcemy, żeby decyzja była provide podjęta our przez equipment free Sojusz of charge, wspólnie, but we tak wanted aby NATO as a whole Polska to make była a cały common czas decision, wiarygodnym so that członkiem Poland Sojuszu Północnoatlantyckiego, a nie remains a krajem, który credible samodzielnie member of NATO, decyduje w not a sprawach country ważnych, who które decides on its dotyczą own on bezpieczeństwa important Sojuszu issues także jako which całości, a więc impact wszystkich the security of krajów NATO as a Sojuszu, whole, a więc także i which would naszych impact the security sąsiadów, of którzy do all Sojuszu members of NATO, also Północnoatlantyckiego our należą. neighbors who are part of NATO, members of NATO. Thank you. Proszę o zadanie pytania Another panią Maję question. Wójcikowską, This Stefan is Maja 24. Wójcikowska, Good TVN afternoon, Maya 24. Wójcikowska, TVN24. Madam Vice President, each day we can see death and unimaginable suffering of the Ukrainian people caused by decisions made by Vladimir Putin. My question is, will the U.S. Supporting international investigation into war crimes committed by Russia in Ukraine, and can you see any political future for Putin? I to jest oczywiście też pytanie do pana prezydenta o tę polską stronę i przyszłość. This is also the question to the Polish president. Okay, I'll go. You go this time, please. Okay. Not at all. We are very clear. The NATO alliance is stronger and Russia is weaker because of what Putin has done. That is very clear to us. And when it comes to crimes and violations of international norms and rules,
We are also very clear that any intentional attack on innocent civilians is a violation. The UN has set up a process by which there will be a review and investigations, and we will, of course, participate as appropriate and necessary. But we all watched the television coverage of just yesterday. That's on top of everything else that we know and don't know yet, based on what we've just been able to see. And because we've seen it or not doesn't mean it hasn't happened. But just limited to what we have seen. Pregnant women going for health care, being injured by, I don't know, a missile, a bomb, in an unprovoked, unjustified war, where a powerful country is trying to take over another country, violate its sovereignty, its territorial integrity, for the sake of what? Nothing that is justified or provoked? Absolutely there should be an investigation, and we should all be watching. And I have no question the eyes of the world are on this war and what Russia has done in terms of this aggression and these atrocities. I have no doubt. Dla nas oczywistą sprawą jest, It is że obvious to us that na Ukrainie in Ukraine, Rosjanie popełniają zbrodnie wojenne. Russians are committing war crimes. Mam nadzieję, że oczywistą sprawą w przyszłości również dla Also in the future, Trybunału it will be rozpoznającego te obvious kwestie będzie, for a court kto jest za to investigating those odpowiedzialny. issues, who bears responsibility for that. Natomiast proszę pamiętać o Now, tym, please że remember uchodźcy z Ukrainy przybywają w tej chwili do nas. Obecnie cały czas przez naszą granicę przechodzą ludzie, którzy byli świadkami zniszczenia ich domów, zabijania ich sąsiadów, bombardowania szpitali, strzelania do cywilów, do dzieci. To są dowody z zeznań świadków. To są także dowody, które są w ich smartfonach, gdzie nagrania podnoszą włosy na głowie. Takie sceny dzieją się dzisiaj, dzieją się przez ostatnie dni na Ukrainie. Sprawcami ich są Rosjanie. Przybyła do nas grupa prokuratorów wydelegowanych przez Trybunał do tego, aby zapoznać się ze sprawą. Zbierają dowody. My jako Polska ze wszystkich swoich możliwości staramy się umożliwić im jak najlepsze możliwości pracy i wykonania tego bardzo trudnego zadania. Pamiętajmy, świadkowie są u nas. Bardzo wiele dowodów, choćby w postaci wspomnianych przeze mnie nagrań, jest w tej chwili u nas. To wszystko jest zbierane i ta praca trwa i wierzę w to, że zaowocuje ona bardzo poważnymi aktami oskarżenia i wierzę w to, że doprowadzą one do skazania zbrodniarzy wojennych tej wojny, która ma miejsce dzisiaj na Ukrainie w wyniku bandyckiej rosyjskiej napaści. And the final question will be from Asma Khalid of NPR. Thank you. Thank you, Madam Vice President. I wanted to ask you about some reporting that my colleague here in Poland noticed. He recently spoke with the mayor of the largest border town, who told him that the refugee system is essentially not set up for this, that it will collapse. It's an improvised system that can work for maybe 2 weeks, but not indefinitely. And I'm wondering what the United States is going to do more specifically to set up a permanent infrastructure. And relatedly, is the United States willing to make a specific allocation for Ukrainian refugees? And for President Duda, I wanted to know if you think, and if you asked the United States to specifically accept more refugees. Okay. A friend in need is a friend indeed. Okay, I go first. Okay, so this time. Szanowna pani redaktor, sytuacja jest bardzo trudna. Mówiłem o tym dzisiaj bardzo dużo do pani wiceprezydent Kamali Harris. To powiedziałem wprost, że dzisiaj mamy kryzys uchodźczy jeszcze cały czas, dlatego że Polska
cały czas jest w stanie przyjąć i cały czas jest w stanie znaleźć miejsce zamieszkania dla tych osób, które do nas cały czas przybywają. Ale to jest 1 400 000, prawie 1 500 000 ludzi w ciągu kilkunastu dni. 1 000 000 ludzi przybyło do nas w 10 dni. Nigdy nie mieliśmy w historii takiej sytuacji. Więc jest to dla nas coś zupełnie nowego. Mierzymy się z tym ogromnym wyzwaniem, mierzy się całe nasze społeczeństwo. Dziękowałem już tutaj Polakom za to, że tak wspaniale, jak do tej pory umieją się w tej trudnej ogromnie sytuacji zachować i wykazują tyle serca, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to nabrzmiewa i że to jest wzrastający problem, z którym musimy dać radę, a nie mamy doświadczenia. W związku z powyższym wczoraj przeprowadziłem długą rozmowę z panem Antonio Guterresem, sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, któremu sygnalizowałem ten problem, na bieżąco mu opisywałem, jak on wygląda, na bieżąco mu opisywałem, jak polskie społeczeństwo i polskie władze radzą sobie jak do tej pory z tym problemem, ale jednocześnie powiedziałem mu, że jeżeli nie otrzymamy pomocy międzynarodowej, to przy dalszym takim napływie uchodźców do Polski skończy się to po prostu katastrofą uchodźczą. I poprosiłem o pomoc, zarówno tą pomoc materialną, finansową, w tym, żebyśmy sobie tutaj mogli w Polsce poradzić, jak również o pomoc ekspercką, ponieważ Organizacja Narodów Zjednoczonych dysponuje ekspertami, którzy widzieli już nie jeden taki kryzys i którzy, jestem przekonany, mają wypracowane metody radzenia sobie na różne sposoby i rozwiązywania problemów, jakie w związku z taką sytuacją kryzysową występują. Mówiłem o tym dzisiaj również w szczegółach pani wiceprezydent, że pomoc Stanów Zjednoczonych w tym zakresie jest dla nas bezcenna i bylibyśmy ogromnie wdzięczni, gdybyśmy jak najszybciej mogli z tej pomocy skorzystać. Rozmawialiśmy także o uchodźcach z Ukrainy, którzy mają rodziny w Stanach Zjednoczonych, którzy chcieliby przynajmniej na czas tej sytuacji wojennej spotkać się z tymi rodzinami, być u nich w Stanach Zjednoczonych i móc tam przeczekać ten czas wojenny po to, by potem wrócić do swoich domów. Prosiłem o to, by procedury dla takich osób, które dzisiaj są w Polsce, procedury konsularne związane z możliwością wyjazdu do Stanów Zjednoczonych zostały w miarę uproszczone, tak żeby te osoby rzeczywiście jak najszybciej mogły się ze swoimi rodzinami połączyć i mogły w ten sposób uzyskać pomoc i przetrwać ten krótki czas. Więc działamy i szukamy wsparcia międzynarodowego, bo rzeczywiście zdecydowana większość uchodźców z Ukrainy przybywa do naszego kraju. Nie ukrywam, że sądzę, że dlatego, że jesteśmy oczywiście krajem dużym i że sytuacja materialna przeciętnego obywatela Polski jest z całą pewnością lepsza niż sytuacja materialna przeciętnego obywatela Ukrainy dzisiaj, choć nie jesteśmy bogatym zachodem Europy, ale sytuacja Polaków w ciągu ostatnich lat poprawiła się znacząco, ale przede wszystkim sądzę, że przybywają dlatego, że wierzą, że także dzięki obecności Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce i dzięki obecności naszych sojuszników z NATO, z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii i innych państw, w których żołnierze stacjonują u nas, Polska po prostu jest krajem bezpiecznym. Krajem, który nie zostanie napadnięty, krajem, w którym bezpiecznie można przetrwać ten trudny czas. Wait out this difficult situation. As the President said, we did discuss this issue, and I started by thanking the President and Poland and the people of Poland for what they have done. And I will restate what I said earlier this afternoon. They've shown extraordinary generosity and kindness and courage. And there have been some here who have relatives who have arrived from Ukraine, but I think there are many more who are taking in perfect strangers with barely a lot to give, but giving a lot nonetheless. So we recognize that, and we recognize the burden that it places on the government of Poland, on the president, and the infrastructure of this country. When you look at, as the president said, over 1.5 million people coming within 2 weeks virtually. Unprecedented if you track and look at refugee flows over the history of time from regions of conflict.
So the United States is absolutely prepared to do what we can and what we must to support Poland in terms of the burden that they have taken on, that I think all of us who understand the moral obligation we should feel to help people who are fleeing harm and seeking refuge, the burden we should all be prepared to take on to support those people who are fleeing their home when they don't want to leave. In terms of what we are doing in the United States, we will then take this in terms of what we can do to support and look at those Ukrainians who want to come to the United States. What we are seeing thus far is large parts of that population who are fleeing Ukraine who desire to stay in Europe. You probably know that we have made a decision as it relates to TPS, the temporary protected status. So for Ukrainians that are in the United States whose visa may expire or has expired, if they were in the United States before, I believe it's March, I don't have the exact date, they will be able to stay. They won't be required to leave even though their visa has expired, because of course we would not send them back to what is a war zone. And the bottom line is that I have stated the position to the President this afternoon. As we have said many times through our work collectively in the UN, through NATO, we will support Poland in terms of the burden it is facing and our collective responsibility to ensure the safety and well-being of these refugees. Na tym kończymy konferencję prasową. Dziękuję Państwu za udział. Thank you very much. Thank you. Thank you.